Siema, tu Wahacz. Renault Austral zyskało ostatnio nowy układ napędowy, czyli pełną hybrydę e-Tech o mocy 199 koni mechanicznych. Jest ona wyraźnie droższa niż słabsze, miękkie hybrydy oferowane dotychczas w tym modelu. Zatem sprawdźmy, czy warto za e-Tech dopłacić. Dopłata wynosi konkretnie 27 000 zł względem silnika 1.3 TCE w bazowym wariancie 140 koni mechanicznych z manualną skrzynią biegów, a także 15 000 zł względem wzmocnionego wariantu 158 koni z automatem. Układ e-Tech w Australu to bliźniacza konstrukcja z tą oferowaną w nowym Espace, a także ewolucja rozwiązań stosowanych w debiutujących wcześniej hybrydowych modelach Renault e-Tech. Przez ewolucję mam tutaj na myśli zmiany silnika benzynowego, który odpowiada za wprawianie samochodu w ruch, ale filozofia pozostała po staremu, co oznacza, że nie mamy tutaj ładowania z gniazdka, ale jest możliwość podróżowania na krótkich dystansach tylko w trybie elektrycznym dzięki silnikowi spalinowemu pełniącemu rolę generatora energii. Jest także system jej odzyskiwania podczas hamowania. W każdym razie kiedyś silnikiem benzynowym było wolnossące czterocylindrowe 1.6, a teraz otrzymaliśmy turbodoładowaną trzycylindrową jednostkę o pojemności 1.2 i mającą 130 koni mechanicznych, która przy wsparciu układu elektrycznego i akumulatorów o powiększonej do 2 kWh pojemności ma generować niemal 200 koni. Pod kątem wizualnym Austral z układem e-Tech różni się od wersji z miękkimi hybrydami jedynie literą E na tylnej klapie, a poza tym te odmiany są wspólne, co oznacza moim zdaniem bardzo ładnie zaprojektowanego SUV-a z nieciężką optycznie ogólną bryłą. Egzemplarz, który dostałem do jazdy, należy do najbogatszej, nieusportowionej z wyglądu wersji Iconic z niebieskim lakierem i czarnym dachem za 3700 zł ekstra i 20-calowymi felgami w standardzie. Układem e-Tech zawiaduje wielotrybowa skrzynia MMT, która może działać w różny sposób. Albo ładować akumulatory, z których to energia trafia do silnika elektrycznego i dopiero dzięki niemu na koła, albo bezpośrednio od koła napędzać, albo napędy mogą pracować równolegle. Generalnie system sam zarządza energią w zależności od potrzeb i obecność mocnego układu elektrycznego naprawdę czuje się podczas jazdy. Po pierwsze, auto sprawnie reaguje na wciskanie gazu w stylu pojazdów tylko na prąd, to znaczy od razu i też powtarzalnie. Intensywność tej reakcji zależy od prędkości i w mieście będzie ona ostrzejsza, a na drogach szybkiego ruchu słabsza i konkretniejsze kopnięcie pojawia się wtedy, gdy benzyna wkręci się już na obroty, ale fakt zostaje, że elektryczny efekt jest tutaj ogólnie obecny. W trybie sportowym tak Austral przyspiesza od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Osiągi są tutaj naprawdę dobre. Na drogach szybkiego ruchu auto nie zapewnia jakichś bardzo ostrych reakcji, ale zrywność, którą się dostaje, jest ok i pozwala na bezpieczne podróżowanie. Z kolei jadąc poniżej 100 km na godzinę jest odczuwalnie lepiej i wtedy hybrydowy Austral potrafi wcisnąć trochę ciało w fotel i ma dużą lekkość w reakcji na gaz. Też co warto podkreślić, układ e-Tech pozwala na długie przyspieszanie tylko w trybie elektrycznym, bo mając energię w akumulatorach, można startując od zera sprawnie rozpędzać się nawet do np. 60 km na godzinę. Tak samo jadąc w okolicach 100 km na godzinę, już trochę lżejsze, ale wciąż rozsądne, jeśli chodzi o tempo przyspieszania, jest możliwe bez budzenia do życia benzyny i pod tym kątem nie miałem jeszcze styczności z takimi możliwościami zwykłej hybrydy, a i hybrydy plug-in z wyładowanymi akumulatorami na coś takiego nie pozwalają, więc konstruktorom z Renault należą się za to brawa. Gorzej oceniam kulturę pracy układu e-Tech w mieście, ponieważ jego działanie z grubsza opiera się wtedy o dwa stany. W pierwszym benzyna jest odpalona i ładuje akumulator, co przekłada się na podwyższone i niepowiązane z przyspieszeniem obroty i chwilowe spalanie w okolicach 15-20 litrów. Później benzyna się wyłącza i auto jedzie trochę w trybie elektrycznym. Efektem tego jest dobre spalanie, bo w Warszawie przy około 0 stopni na dworze uzyskiwałem okolice 5-5,5 litra na 100 km, ale mały i trzycylindrowy silnik daje niestety o sobie znać i słyszenie co jakiś czas jego piłowanie na wysokich obrotach jest mało przyjemne. Na szczęście w Australu jego praca była zauważalnie mniej słyszalna w kabinie niż w Espace, którego testowałem niedawno z tym samym układem hybrydowym. Nie wiem od czego to zależy, ale dzięki temu w bohaterze tego testu charakterystyka układu napędowego była mniej dokuczająca, jednak wciąż odczuwalna i osobiście wolałbym, aby Renault do układu e-Tech wsadziło na przykład swojego czterocylindrowca 1.3 TCE, gdzie można by oczekiwać lepszej kultury pracy.
Warto też jeszcze wspomnieć, że nie zawsze napęd działa tak jak omówiłem i zależy to od różnych zmiennych analizowanych przez komputer, ale w mieście jednak ten styl jest dominujący. Jadąc szybciej, benzyna już częściej pracuje i napędza koła, a nie tylko ładuje akumulator. Do tego rośnie ogólny hałas i dzięki temu nawet jak podwyższone obroty czasami się wtedy pojawiają, to nie zwracałem na nie uwagi. Na zwykłych drogach poza miastem uzyskiwałem średnie spalanie w okolicach 5,5 litra na 100 km i dopiero na drogach szybkiego ruchu, gdy silnik 1.2 musi najczęściej pracować, wyniki były wyższe i wynosiły odpowiednio 7 litrów na ekspresówkach i 8 litrów na autostradach. Wspominałem, że pełna hybryda w Australu oznacza podwyżkę względem miękkich układów hybrydowych. Warto dopowiedzieć, z jakim w ogóle pułapem cenowym mamy do czynienia w przypadku tego modelu, a jest to wyjściowa kwota wynosząca 135 900 zł. W podstawowej wersji Evolution ten model oferuje rozsądne wyposażenie, to znaczy nie ma co liczyć w nim na poziom z egzemplarza testowego, ale nawet wyjściowo mamy światło LED, dostęp bezkluczykowy, czujniki parkowania z kamerą cofania, nawigację Google z ekranem 9 cali czy trochę systemów bezpieczeństwa, zatem samochód jest w pełni używalny, bez dokuczających braków w wyposażeniu. Wyżej znajduje się droższa o 9000 zł Techno, czyli najrozsądniejsza moim zdaniem propozycja do Australa, gdzie dochodzą elementy estetyczne, jak 19-calowe felgi, ale też użytkowe, jak chociażby przesuwana tylna kanapa, lepsze światła, większy 12-calowy ekran środkowy, ładowarka indukcyjna czy naturalna skóra na kierownicy i w aucie tego typu moim zdaniem warto do Techno dopłacić, ewentualnie uzupełnić później je kilkoma opcjonalnymi rzeczami wedle upodobań. Z kolei Iconic, droższa o kolejne 15 000 zł, to propozycja dla osób, które chcą, aby Austral był po prostu możliwie przyjemnym w użytkowaniu autem, bo dochodzą tam w standardzie chociażby kamery 360 stopni, aktywny tempomat czy elektryka fotela kierowcy z masażem, swoją drogą mało wyszukanym, bo pompują się tylko dolne części fotela. Generalnie jest już na bogato, ale wciąż kilka największych bajerów można domówić, jak system 4 kół skrętnych for control, panoramiczny dach czy matrycowe światła LED, które akurat mogłyby być w topowych odmianach oferowane bez dopłat, a nie za 4000 zł ekstra. Na szczycie cennika jest tu sportowiona z wyglądu wersja Esprit Alpine, którą kiedyś testowałem z silnikiem 1.3 TCE. Link do tego filmu, gdzie omawiam też zmiany z Esprit Alpine, wrzuciłem w opisie. Egzemplarz, który testuję obecnie, doposażony maksymalnie, kosztował z kolei 222 100 zł. Rozsądniejszego Australa, też z hybrydą, ale w wersji Techno, można mieć też za 2242 zł miesięcznie w leasingu operacyjnym i jest to oferta przygotowana przez partnera Wahacz TV, firmę Carlis Polska. Zakłada ona 20% wpłatę własną, 4-letni okres leasingu i 30% wykup końcowy, a widzowie kanału mogą mieć także za darmo podstawiony wybrany model pod wskazany adres. Wystarczy, uwaga, do zamówienia wpisać kod Wahacz Free. Link do oferty wraz z kodem do skopiowania umieściłem w opisie filmu. Kabina Australa jest dosyć kanciasta i ma też dosyć klasyczny projekt, ale dzięki temu, że całość wygląda spójnie i też fajnie wypadają różne detale, na przykład okolice klamek na drzwiach, to całość na mnie zrobiła bardzo pozytywne wrażenie estetyczne. Podoba mi się też tutaj nieudziwniony sposób obsługi. To znaczy tylko w jednym miejscu można mówić o udziwnieniu. Na tunelu środkowym mamy taką wędrującą półkę z matą do indukcyjnego ładowania telefonu. Pod nią znajdują się skrytki, co jest ciekawym pomysłem. Ale wymusiło przeniesienie gdzieś indziej dźwigni do zmiany biegów i znajduje się ona tutaj. Zbyt blisko moim zdaniem manetki wycieraczek, przez co tak na szybko, gdy się chce obsłużyć któryś z tych elementów, to można się pomylić. Żeby było jeszcze bardziej przeładowane funkcjami z prawej strony, na dole znalazł się joystick do obsługi multimediów. Ta manetka też moim zdaniem nie działa najrozsądniej, ponieważ żeby zmienić tryb z P na D albo R, trzeba ją trochę dłużej wychylić i dopiero on zaskakuje, ale gdy już jesteśmy w jakimś trybie jazdy do przodu czy do tyłu, wystarczy bardzo szybko ją lekko wychylić i już się te tryby zmieniają, co może ma sens, żeby samochód sam z siebie nie ruszył po jakimś przez przypadek takim dotknięciu tej manetki, no ale zdarza się pomylić i na przykład człowiek chce szybko ruszyć i nie działa. I dopiero łapie się na tym, że musi tą manetkę dłużej wychylić, chociaż przed chwilą mógł zmieniać te tryby bardzo szybko.
Poza tym zastrzeżeń do obsługi samochodu nie mam. Na kierownicy z lewej strony mamy logicznie rozlokowane przyciski odpowiadające za tempomat. Z prawej steruje się komputerem pokładowym oraz telefonem. Mamy też przycisk do zmiany trybów jazdy, który przydaje się, ponieważ samochód zawsze startuje z trybu komfortowego, co mi się nie podoba, no ale jeśli chce się już zmienić tryb na ten swój wybrany, to przynajmniej nie trzeba się za każdym razem gdzieś tam zagłębiać w menu, tylko jest przycisk pod ręką. Joystick do sterowania multimediami, już pokrótce pokazywałem, teraz pokażę go trochę bardziej. Jest on może archaiczny, jeśli chodzi o formę i ulokowanie, ale podczas jazdy okazuje się naprawdę wygodny. Kończąc temat kierownicy, wspomnę jeszcze, że jej projekt wygląda moim zdaniem mniej atrakcyjnie niż miało to miejsce w trochę starszych modelach. Też wykonanie jest gorsze, to znaczy jakość skóry, do tego nie mam zastrzeżeń, ale na przykład w Clio czy w Capturze pod nią było jeszcze trochę miękkiego wypełnienia i to było bardzo przyjemne przy kontakcie, a tutaj jest skóra, a pod nią już twarde tworzywo. W prawej tarczy elektronicznego zestawu wskaźników można sobie modyfikować różne informacje albo związane z systemem audio, albo bardziej z układem napędowym, czy też ekonomiką jazdy. Niczego z najważniejszych rzeczy tutaj nie brakuje. Można sobie też zmieniać ogólne widoki. Jest kilka przygotowanych przez producenta. Bardzo fajny, z mapą Google na całości. Mamy też bardziej minimalistyczny i ogólnie funkcjonalność jest tutaj ok, ale brakuje mi dwóch rzeczy. To znaczy po pierwsze możliwości normalnego wyskalowania prędkościomierza. Mamy tylko informację o prędkości i taką wskazówkę, a jakieś tam dodatkowe cyferki by się przydały oraz tutaj trochę brakuje jakiegoś zagospodarowania, na przykład możliwość umieszczenia obok siebie dwóch informacji o działaniu układu hybrydowego i o średnim spalaniu. Moim zdaniem sprawdzałaby się tutaj ok. Mapy Google obecne są też w systemie inforozrywki, ponieważ w Australu mamy do czynienia z najnowszym oprogramowaniem Renault Open Air Link zintegrowanym z usługami Google. Mapy działają tak jak na smartfonie pod kątem aktualności tras, możliwości wyszukiwania ich punktów zainteresowań. Jest to naprawdę świetna sprawa. Na ekranie domowym można też sobie wyświetlić dodatkowe informacje na dole i modyfikować, co tam się ma znaleźć. Pełnoekranowo można też sobie odpalić jakieś wskazania systemu audio, telefonu. Mamy też różne ustawienia, które są w bardzo klarowny sposób zaprezentowane. Też w testowanym egzemplarzu przekątna robi robotę, ponieważ mamy 12 cali ekran o świetnej jakości, więc generalnie jest to system moim zdaniem świetny pod każdym względem. Jeden z lepszych, z jakimi miałem styczność testując samochody. Integracja z Google oznacza też dostęp do sklepu Play i możliwość instalowania różnych aplikacji, a także OK Google, prowadź mnie do ulicy Tulipanowy Zakątek. Tutaj akurat jest. Nawigacja do Tulipanowy Zakątek. No, więc to działa bardzo dobrze. Oczywiście nie wszystkie funkcje można w ten sposób obsługiwać, ale dyktowanie adresów, czy też sprawdzanie pogody to działa tak sprawnie jak na telefonie. Na szczęście, pomimo obecności dużego ekranu, Google nie ukryło w nim panelu klimatyzacji, tylko mamy rząd w pełni fizycznych przełączników, bardzo wygodnych w obsłudze. Do ładowania różnych urządzeń, poza wspominaną indukcyjną matą, służy w Australu złącze 12V, a także dwa USB typu C z przodu. Oraz kolejne dwa USB-C z tyłu, przy aż 4 portach na pokładzie, jeden w standardzie A mógłby się tutaj znaleźć. W Australu nawet przy najniższym położeniu fotela siedzi się dosyć wysoko. Maska jest dosyć poziomo poprowadzona i dobrze widoczna z perspektywy kierowcy. Mamy dosyć krótkie podszybie oraz mało opadającą szybę. Gdy się spojrzy na boki, to rozmiary szyb też są ok. Najgorzej jest, gdy się spojrzy do tyłu, ponieważ tam mamy masywny słupek oraz przede wszystkim tylną szybę, która jest naprawdę wysoko poprowadzona. Nie jest też zbyt duża. Na szczęście kończy się mniej więcej wraz z nadwoziem. Kamery w systemie 360 stopni oferują dobrą jakość, zdecydowanie lepszą niż ta, z którą mieliśmy styczność w trochę starszych modelach Renault, no ale wciąż nie są jak na współczesne standardy powalające. Mamy dobrą funkcjonalność, ponieważ jest kilka widoków do wyboru, jest też taki niestandardowy, gdzie po bokach mamy ekspozycję tego, co znajduje się przy lewym i prawym nadkolu. Jest także widok 360 stopni, gdzie wychodzi najbardziej na jaw to, że te kamery mogłyby mieć trochę wyższą ostrość. Też ten model mógłby być lepszy. To znaczy wiadomo, że to nie wpływa specjalnie na walory użytkowe, no ale zastanawiam się, jak w dzisiejszych czasach ktoś mógł stworzyć model tak fatalnej jakości i powiedzieć: dobra robota, nie trzeba nic poprawiać, wrzućmy to do systemu.
Wrażenia związane z parkowaniem Australem są bardzo mocno uzależnione od tego, czy na jego pokładzie znajdzie się system 4 kół skrętnych For Control, czy nie. Biorąc pod uwagę, że kosztuje on 7000 zł ekstra w pakiecie z zawieszeniem wielowahaczowym z tyłu i że można go zamówić tylko do hybrydy e-Tech, to raczej nie będzie on zbyt często obecny na pokładzie egzemplarzy Australa w Polsce. W egzemplarzu testowym z kolei się on jednak znalazł i działa tak, że do prędkości 50 km na godzinę koła tylnej osi skręcają się w przeciwnym kierunku do przednich, a powyżej tej prędkości w tym samym i stopień skrętu wynosi 5 stopni. Jadąc wolno przekłada się to na znacznie lepszą zwrotność samochodu. W menu można sterować intensywnością tego efektu, ale biorąc go na maksa, aż musiałem się przyzwyczaić do działania For Control, bo jadąc tak jak innymi powiedzmy zwykłymi autami, po prostu za ciasno wjeżdżałem na przykład w miejsca parkingowe. Nie jest to jednak zarzut, bo jak już krótki etap adaptacji się zakończył, to mogłem znacznie sprawniej manewrować i jest to świetny dodatek w różnych sytuacjach ułatwiający życie. Wymiary Australa to 451 cm długości i 182 cm szerokości, więc są one umiarkowane. Dodając do tego lekko pracującą w trybie komfortowym kierownicę, to dostaje się auto, które radzi sobie ok na ciaśniejszych przestrzeniach. For Control odczuwa się też jadąc szybciej, bo wtedy również efekt jest specyficzny, jakby tył auta uciekał w poślizgu nadsterownym. W rzeczywistości oczywiście wszystko jest ok, ale wrażenie zwinności jest premiowane dzięki obecności technologii 4 kół skrętnych i pozytywnie wpływa na wrażenia z jazdy. Poza tym układ kierowniczy Australa jest dosyć neutralnie zestrojony. Ma on niezłą precyzję, wyraźne wygładzenie, a ustawiając sportowy tryb pracy kierownicy mamy też wciąż za mały moim zdaniem, ale już rozsądny do jazdy z większymi prędkościami opór i to sprawia, że tym Renault jeździło mi się przyjemnie, ale bez jakichś wyrazistych emocji. Zawieszenie jest tutaj także zbalansowane i na większych nierównościach nie ma twardego dobijania, ale też nie ma co liczyć na typowo pływające pokonywanie nierówności w stylu np. starego Koleosa. Chociaż moją opinię mogłoby zmienić trochę przejechanie się egzemplarzem z mniejszymi felgami, bo 20-calowe jednak wymuszają tutaj cienkie opony. Pomimo ich obecności nieprzyjemnego dobijania na małych nierównościach jednak nie było. W górnych częściach deski rozdzielczej oraz drzwi w Australu mamy dobrze wyglądające, miękkie tworzywa. Na drzwiach znaleźć można też wstawki z ekoskóry, także na podłokietnikach jest ona obecna, są one odpowiednio miękkie. W wersji Iconic mamy wstawkę drewnianą, jest też trochę fortepianowej czerni, ale ogólnie w tej kabinie nie ma jej w przesadnych ilościach. W niższych częściach kokpitu mamy twarde materiały, też nieźle wyglądające. Na tunelu środkowym chociażby tej fortepianowej czerni nie znajdzie się zbyt wiele. Całość prezentuje się estetycznie, tak samo jak wykonanie różnego rodzaju detali. Mamy też wzorowe spasowanie, nic tutaj nie wydaje niepożądanych dźwięków, ani podczas jazdy, ani podczas nawet takiego mocnego naciskania. To powoduje, że jakość wykonania w testowanym Renault stoi na dobrym poziomie. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego ma klasyczną dla Renault kartę hands-free, która jest bardzo cienka, lekka, w ogóle niewyczuwalna w kieszeni. Wykonana została z niezłej jakości czarnego chropowatego plastiku. Mamy też trochę połyskujących elementów, bardziej podatnych na łapanie zarysowań. Na dekoracyjne oświetlenie we wnętrzu Australa składają się LEDowe paski na drzwiach, a także na desce rozdzielczej. W bardziej rozproszony sposób mamy podświetlony tunel środkowy. Można sterować zarówno intensywnością świecenia, jak i kolorystyką. I to wypada estetycznie i ok. Mniej podoba mi się fakt, że mamy zbyt mało tych rozproszonych elementów, na przykład w przestrzeniach na nogi by się coś przydało, albo w kieszeniach drzwi, a nic takiego nie ma. Na górze są bardzo wyraziste elementy, a dół jest zbyt ponury jak na mój gust, ale ogólnie tak prezentuje się całość moim zdaniem ok. Jeśli chodzi o kompletność podświetlenia, to też jest ok, nie ma żadnych braków. Wszystkie przyciski są tutaj białe, z jednym wyjątkiem w postaci przycisku do zmiany trybów jazdy na kierownicy, ponieważ on, w zależności od tego, jaki tryb mamy wybrany i jaki ma główny akcent kolorystyczny, to też zmienia kolor swojego podświetlenia. W przednich światłach Australa mamy charakterystyczny dla Renault motyw nawiązujący do litery C, ale względem starszych modeli tego producenta został on wzbogacony o 4 segmenty na górze. Pełnią one też rolę dynamicznych kierunkowskazów. W lusterkach, podobnie jak wszędzie z przodu, również są LEDy. Z tyłu efekt nazwany przez producenta włóknami 3D pojawia się wraz z wersją Iconic. W tej części nadwozia również mamy pojawiające się stopniowo kierunkowskazy i miłe dla oka detale. Tutaj też królują diody, zatem testowany model po zmroku wygląda moim zdaniem bardzo dobrze. O nowoczesności oświetlenia też nie mogę powiedzieć złego słowa.
Światła matrycowe mają tak wycinać fragment wiązki, aby nie oślepiać innych kierowców, a zarazem maksymalizować doświetlanie reszty drogi. Ich cechą wyróżniającą się jest kształt krańców bocznych stref, które nie są, jak to zazwyczaj ma miejsce, bardziej pionowe, tylko przypominają litery C, ewentualnie nawiasy ostre. Pod kątem działania komputer szybko radził sobie z tworzeniem świetlnego tunelu i wykrywaniem innych pojazdów i nie miałem poczucia, że spóźnia się z tym i przez to ktoś jadący z naprzeciwka mógłby zostać realnie oślepiony, zatem pod tym kątem jest ok. Jeśli chodzi o precyzję świecenia, to dostajemy tutaj niezły poziom, to znaczy wystarczający, ale nie wyróżniający się pod tym kątem. Całościowo matrycowe LEDy w Australu to udane rozwiązanie i jedyny mój zarzut do nich związany jest, tak jak mówiłem, że nawet w topowych wersjach nie występują w standardzie, co na tej półce cenowej przecież się zdarza. Zakres regulacji przód-tył drugiego rzędu siedzeń w Australu jest wyraźny. Przy maksymalnym przesunięciu do przodu na nogi nie ma w ogóle miejsca, ale przy maksymalnym przesunięciu do tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to mam jeszcze taki spory zapas wolnej przestrzeni. Panoramiczny dach jest w tym modelu długi i w naturalnym ułożeniu. Moja głowa ląduje akurat tutaj mniej więcej na jego końcu, no i mam jeszcze spory zapas, ale nawet przesuwając ją trochę bardziej w stronę podsufitki, co najwyżej lekko stykam się z nią włosami. Tunel środkowy jest w testowanym modelu w niewielkim stopniu wystający. Tylna kanapa w testowanym modelu została wyposażona w rozkładany podłokietnik. Jeszcze odnośnie panoramicznego dachu dopowiem, że jest on wyposażony w fizyczną roletę, co jest ciekawe, ponieważ w bliźniaczym i też droższym modelu S-Pass też panoramiczny dach jest opcjonalny i też jest on duży, ale jest on wyposażony tylko w filtr UV, a tutaj mamy fizyczne, lepiej chroniące przed słońcem rozwiązanie. Bagażnik Australa E-Tech z przesuwaną tylną kanapą ma pojemność 555 dm3, o 20 dm3 mniej niż w wariantach z miękką hybrydą. Bez przesuwanej tylnej kanapy jest 460 dm3. Dostajemy tutaj umiarkowanie wysoki próg załadunkowy, duży otwór, a także całkiem regularne kształty. Po bokach w kufrze mamy haczyki na jakieś torby, są też kieszenie w nadkolach. Z lewej strony znalazło się także gniazdo 12V. Z obu stron mamy też dźwignie służące do łatwego składania oparć w drugim rzędzie siedzeń. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1455 dm3. Przy złożonym drugim rzędzie siedzeń podłoga ma zauważalny uskok. Podsumowując, Renault Austral po drugim kontakcie wciąż uważam za bardzo udany samochód, którym wygodnie się jeździ, bardzo spodobał mi się z wyglądu, a także oferuje przyjazny sposób obsługi z wyróżniającym się systemem inforozrywki. Układ hybrydowy też ma swoje atuty, a przyspieszenie tylko w trybie elektrycznym robi tutaj duże wrażenie, ale biorąc pod uwagę dopłatę, jaką wymaga, a także sposób pracy przy najważniejszych dla napędu tego typu miejskich prędkościach, to kupując dla siebie Australa, pewnie zdecydowałbym się na wariant 1.3 TCE 150 koni mechanicznych i automatem. Cennik jest tak ułożony, że zarówno dopłata do hybrydy, jak i wersji Iconic względem Techno wynosi tyle samo, czyli 15 000 złotych, i gdybym miał te pieniądze do testowanego modelu dorzucić, to postawiłbym na lepsze wyposażenie. I to wszystko, co przygotowałem o Australu E-Tech. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carli z polskiej ofercie, a jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!